Jak smakuje powulkaniczna woda? Skąd imiona krasnoludów? Jak się chodzi po lodowcu? Czy ta fala może zabić? Diamenty na plaży? Wystrzeli czy nie wystrzeli? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w tym właśnie vlogu. Jesteśmy na Islandii. Ultima Thule. Ostatnia wyspa. Tak pisali o niej podróżnicy starożytnej Grecji, choć skolonizowana przez wikińskich wyrzutków właściwie ponad 1000 lat temu. Wyspa lodu i ognia, ale latem również wody i ziemi. Siłę tych żywiołów odnajdziemy tu w wielu miejscach, ale zacznijmy od początku. Na Islandię przylecieliśmy na zaproszenie organizacji turystycznej Guide to Iceland, organizującej wycieczki jednodniowe i kilkudniowe po każdym zakamarku wyspy, a także na przykład wynajmującej auta. Idealna opcja dla tych, którzy nie czują na przykład się na siłach, by jeździć stopem albo samochodem. GTI pełni również rolę informacji turystycznej. W Centrum Informacji Turystycznej w Reykjaviku, jednym z większych, jakie widzieliśmy, znajduje się jedna z większych, a może i największa diorama przedstawiająca cały kraj. Jestem szczerze zachwycony, ale jest to ciekawostka niebywała. Wikingowie w ten sposób osiedlali się na Islandii, kolonizowali ją, że płynąc wyrzucali wielkie bale drewna i tam, gdzie morze wyrzuciło bale na powierzchnię, tam zakładali właśnie osady i w ten sposób powstał między innymi Reykjavik, czyli dymiąca ziemia, dymiąca zatoka. A dlaczego taka nazwa? Ponieważ ci, którzy przybyli tutaj po raz pierwszy, zobaczyli kłęby pary wodnej unoszącej się w koło, między innymi pary wodnej pochodzącej z gejzerów. A za mną dawny, stary port rybacki w Reykjaviku. Reykjavik jest najmniejszą stolicą Europy Północnej, liczy sobie zaledwie 121 000 mieszkańców. Wbrew pozorom jednak, aby przejść z jednego końca miasta na drugi, potrzeba przynajmniej 3 godzin. Wszystko, co najpiękniejsze na Islandii, znajduje się jednak poza miastami. Pogoda nie rozpieszczała, ale na Islandii nie powinno się nastawiać na żadną pogodę. Pierwszą wycieczką, którą nam zgotowano, był popularny Golden Circle, czyli dzień pełen wodospadów, wulkanicznych kraterów i oczywiście gejzerów. I wiecie co? Jest to niebywałe zjawisko. W języku polskim jest jedno słowo wywodzące się z islandzkiego, czyli staronordyckiego. Jest to słowo gejzer. Na całym świecie tego typu cuda natury, w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii, na Kamczatce, to gejzery, a wszystko wzięło się od tego jednego, który na początku był określany właśnie gejzirem. Akurat teraz jest nieaktywny. Wydawało nam się, że będzie dużo bardziej waliło, mówiąc kolokwialnie, siarką. Nie, wcale nie jest tak źle. Ale nie jest tak źle. Nie śmierci w ogóle. 60 jak nie więcej. Dominującą gałęzią gospodarki na Islandii jest dzisiaj turystyka. To może być dość zaskakujące, bo jeszcze niedawno tą dominującą gałęzią było rybołówstwo, czy też produkcja aluminium, do którego potrzebne są ogromne pokłady energii, o którą tutaj nie trudno. No a turystyka, na przykład ten wodospad Gullfoss, złoty wodospad, który ciągle oblegany jest przez mnóstwo turystów. Islandia jest też jedynym krajem europejskim, który leży na granicy Europy i Ameryki. Oczywiście chodzi o część tą geologiczną, ponieważ po tej stronie mamy płytę euroazjatycką, a po tej stronie mamy płytę północnoamerykańską. A tutaj jest ziemia niczyja. Islandia rozszerza się w
ten sposób 2 cm na rok nawet, to pudełko zapałek, czyli kiedyś prześcignie nawet Amerykę Północną w wielkości. Islandczycy posługują się językiem najbardziej zbliżonym staronordyckiemu i dlatego bez problemu mogą czytać swoje sagi, które zresztą zostały tutaj spisane, średniowieczne sagi, w języku oryginalnym. Tolkien nigdy nie był na Islandii, posługiwał się językiem staronordyckim, no i oczywiście w swojej twórczości, w swoich książkach czerpał wiele z legend, podań, z sag właśnie staronordyckich i z języka staronordyckiego. Dość powiedzieć, że krasnoludowie mieli imiona właśnie staronordyckie. Kolejne 2 dni przyniosły nam poprawę pogody, a my podróżowaliśmy krajową jedynką wzdłuż południowego wybrzeża wyspy w kierunku Hofen, zahaczając jak większość turystów o baśniowe wodospady Selja Landfoss i Skogafoss. Wymoczyły nas dość konkretnie, ale dla takich chwil warto żyć. Zdecydowanie największym skarbem Islandii jest jej południowy cypel niedaleko porośniętego przepięknym łubinem miasta Vik. Chodzi o czarną plażę. Ciemny powulkaniczny piasek łączy się tutaj z białymi bałwanami potężnego oceanu, który co roku zabiera ze sobą kilku nierozsądnych turystów. Głównie tych, którzy wspinają się na bazaltowe kolumny przy słynnej Reynisfjara. Piękno, które może być zabójcze. Ale też piękno, które może być baśniowe, ale widziane naprawdę. Z sąsiednią skałą, czyli najbardziej na południe wysuniętym cyplem Islandii, wiąże się jakaś legenda. Oczywiście o zakochanych nieszczęśliwie i rozdzielonych. Ale mocny wiatr rozwiewał słowa Zingmunda, naszego przewodnika, więc nie znamy tej opowieści. Plażę z nieco innej perspektywy możecie również kojarzyć z jednej z najnowszych odsłon Gwiezdnych Wojen. Grała w scenach z planety Edu. Islandia ze względu na swoją inność często grała inne planety. Czy to w Prometeuszu Ridleya Scotta, czy w Interstellar Christophera Nolana. A godzinę dalej na wschód znajduje się natomiast inna atrakcja, którą pomógł rozsławić również film, czyli lodowa laguna Jökulsárlón, która zagrała w serii o agencie 007, konkretnie w Zabójczym widoku. Kolejna ciekawostka zasłonie przed wiatrem. Islandia ma największy lodowiec w Europie, chociaż jest to lodowiec fieldowy. A o tym, co lodowiec fieldowy, opowiem kiedyś w Motylu i Globusie. To Vatnajökull zajmuje 8% wyspy. Tutaj widzimy lagunę, czyli jeden z jęzorów lodowca, który wpływa i roztapia się. Rzut kamieniem stąd znajduje się przepiękne miejsce, czyli Diamond Beach. Chodzi oczywiście o bryły lodu, które stąd po cieleniu się płyną do morza, a morze je z powrotem wyrzuca na brzeg. Mamy sprzęt, raki, czekan, więc możemy iść na wędrówkę lodowcem. Islandia, kraina lodu. No tak, choć lody cofają się. Co ciekawe, te nie są krystaliczne białe, lecz z powodu pyłów wulkanicznych zazwyczaj szare. Sprawdziliśmy to podczas wędrówki po Skaftafellsjökull z przewodnikiem. Lodowce cofają się w zastraszającym tempie. Tutaj mamy jęzor wypływający z Vatnajökull na Islandii. I informacja jest taka, tutaj mamy czoło lodowca, pobrudzone troszeczkę pyłem wulkanicznym. Informacja jest taka, że jeszcze 50 lat temu sięgał on
głównej drogi, jedynki, to jest bardzo daleko tam i łączył się z drugim, który tam wystaje, jeśli się przyjrzycie tam właśnie. Rocznie skraca się o długość człowieka. Jest to sporo. Islandia w odsłonie trzeciej dała nam mnóstwo słońca. Mówili, że to najsłoneczniejszy dzień w tym roku. Ruszyliśmy na dziki półwysep Snæfellsnes, przypominający nieco przestrzenie Alaski, Autaju, Nowej Zelandii, którego południowe brzegi strzegą często kolonie fok, milionów mew, rybitw oraz maskonurów. Tych jednak nie udało nam się upolować, to znaczy sfotografować. Jedni mówią, że podobne do papugi, inni mówią, że do klaunów. No i właśnie, te ptaki, małe, niepozorne ptaszki, nieraz uratowały Islandczykom życie podczas okresów biedy i głodu. Aż trudno uwierzyć, że takie okresy tutaj miały miejsce. Ale rzeczywiście tak było i Islandczycy wówczas je jedli po prostu. Innymi ptakami, no takimi, z którymi taki przeciętny człowiek, turysta mógłby mieć problem, jest zgniłe mięso rekina na przykład, albo też łeb barana, jądra barana. No oczywiście to potrawy, tak jak można się domyśleć, także wzięły się z biedy. Islandczycy chcieli wykorzystywać po prostu każdą część zwierzęcia. Kolejna ciekawostka geologiczna. Oczywiście Islandia jest rekordzistką pod kątem liczby aktywnych wulkanów przez najbliższe nam kilkaset lat. Jednym z nich był wulkan Laki, który wypluł największą w historii ilość lawy. Tutaj znajduje się największe pole lawowe w Europie, a sama Islandia wyprodukowała, można tak powiedzieć, więcej lawy niż pozostała część świata. Także w tym są monopolistami. Północnego brzegu półwyspu, z którego kiedyś wikingowie ruszyli na podbój Grenlandii, a potem odkryli Amerykę Północną, strzeże trójkątna góra Kirkjefell, która podobno przypomina kapelusz czarnoksiężnika. Choć krótko, to zdążyliśmy zrozumieć prawdę, którą nam często mówiono, że tutaj wszystko jest inne i że Islandia po prostu jest. Na Islandii przez większą część lata w nocy jest ciemno. Wiąże się to z tym, że słońce zachodzi właściwie na chwilkę, godzinę, dwie, więc nie zdąży się ściemnić, bo za chwilę wschodzi z powrotem. Zimą jest oczywiście na odwrót, przez większą część dnia jest ciemno, a słońce tylko delikatnie pojawia się na chwilę i szybko znika. Mówię szeptem, żeby też nie obudzić Ani. A tak wygląda północ. Islandczycy mają jedną z najczystszych wód na świecie. Można pić ją właściwie z wszystkich kranów. Ma charakterystyczny posmak i zapach siarki, no ale można się do tego przyzwyczaić. Poza tym mam też wrażenie, że dobrze działa na włosy. Islandczycy mają w ogóle szczęście do tego, co pod ziemią. Woda dostarcza im
przede wszystkim energii elektrycznej, ale też większość domów jest ogrzewanych właśnie dzięki wodzie geotermalnej. No i wykorzystywane jest jeszcze do celów leczniczych i rekreacyjnych. Czyli na przykład Blue Lagoon koło Reykjaviku. Dzięki za tego vloga, że byliście z nami. Pod nim zobaczycie linki do wpisów na blogu, a także do Guide to Iceland, którzy nas tutaj zaprosili, u których można kupić właśnie świetne czy nawet dwudniowe wycieczki. No i subskrybujcie, bo za chwilę kolejne kraje i kolejne vlogi.